Cześć, witajcie. Na najbliższe 2 dni mam zaplanowaną wycieczkę do Zakopanego, której głównym celem będzie zdobycie najwyższego szczytu w Polsce, czyli Rys. Prognoza pogody na najbliższe 2 dni dla tamtego rejonu jest obiecująca, więc może coś z tego się uda zrealizować, zobaczymy. Plan na pierwszy dzień: dojechać na miejsce, znaleźć jakieś wygodne miejsce, gdzie można by się na cicho przekimać. Tak by komfortowo na drugi dzień w pełni sił wyruszyć jak najwcześniej rano się da na szlak, nie tracąc zbędnego czasu. Na drugi dzień planuję zacząć od podejścia na Morskie Oko, z Morskiego Oka na Czarny Staw i z Czarnego Stawu na Rysy. Gdzieś w okolicach Morskiego Oka, Czarnego Stawu będę musiał znaleźć jakąś grupkę ludzi, ewentualnie móc się podpiąć do nich, by razem z nimi iść na szczyt. Bo nie ukrywam, że samotna wędrówka takim szlakiem tej trudności to nie jest najlepszy pomysł. Wolałbym jednak mieć kogoś ze sobą, kto w razie czego byłby w stanie mi pomóc. No ale zobaczymy. Oglądajcie. Słuchajcie, drugi raz w ciągu pierwszego dnia muszę wyciągnąć telefon i coś nagrać. To stała się rzecz niezwykła, bym powiedział. W zasadzie to dwie niezwykłe rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że wybierając miejsce na dzisiejszy nocleg, szukałem czegoś, co będzie blisko wody. Woda jest, to jest spoko. To miejsce wydawało mi się, że będzie wyglądało tak, że będą chaszcze i że będzie wszystkiego wszędzie dużo i ciężko będzie znaleźć miejsca, w którym będzie można się kimnąć. Ku mojemu zdziwieniu miejsce wygląda tak. Ktoś skosił całą trawę i postawił jeszcze całe boisko do gry w piłkę nożną, więc z miejscem do spania nie ma dzisiaj problemu. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że mimo tego, że ktoś postawił tutaj boisko do gry w piłkę, to stoi jeszcze wiata, której też nie ma na mapach Google'a. Wiata wydaje się w miarę sensowna. Pokryta jest jakąś blachodachówką, więc możliwe, że nie będzie kapać na głowę. Teraz tam pójdę zobaczyć, jak to wygląda. Możliwe, że nawet nie będę musiał dzisiaj rozkładać tarpa, tylko po prostu położę matę, na to położę sobie śpiwór, okryję się kocem i nocka z głowy. A że pogoda dzisiaj nie zachwyca, więc pewnie zrobię to zaraz. Nie tracąc czasu, idę tam dalej zobaczyć. No dobra, jestem na miejscu. Wydaje mi się, że jest lepiej niż przypuszczałem. Dach jest w całości pokryty nową blachodachówką, więc to nie powinno kapać. Idę do przodu, zobaczę, jak to wygląda. A wygląda naprawdę przyzwoicie, jak na pierwszy rzut oka. Solidnie wykonany taras, podest. Daszek całkiem niczego sobie. Nawet są dostępne ławki, więc z tych ławek pewnie zbudujemy jakieś takie schronienie, w którym będzie jakaś taka prowizoryczna moskitiera. Bo ta cała wiata stoi zaraz przy lesie. Niestety las to jest źródło robali, no i trzeba sobie z tym jakoś dać radę. Więc myślę, że położę dzisiaj jedną z tych ławek, jedną koło drugiej, między nimi położę po prostu matę do spania, a całość przykryję moskitierą. Powinno jakoś pójść. Ale pomyślę. Miałem oszczędzać akumulator na jutro, bo w sumie jutro będą ciekawsze widoki, ale ciężko się oprzeć, by nie nagrać jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie tej rzeki, o której wspominałem wcześniej. Miała być wąska, spokojna rzeczka. Sami zobaczcie. Jest po prostu pięknie. Plan na dzisiejszy wieczór na pewno jest taki. Zaraz po kolacji idziemy tu i odpalamy dobrą książkę. Tak długo, aż słońce pozwoli, którego dzisiaj jest jak na lekarstwo, bo w sumie zaraz będzie prawdopodobnie lało, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nocka za mną. Była o wiele bardziej komfortowa niż przypuszczałem, że będzie. W nocy jednak troszeczkę wypadało.
Mój daszek, który sobie znalazłem wczoraj, wyśmienicie spełnił swoją rolę. Wszędzie jest suchutko, czyściutko, nie ma z tym żadnego problemu. A na dworze przywitało mnie piękne słoneczko. Trzeba wstać, zrobić jakieś śniadanie i ruszamy w drogę. To jeszcze na szybko kilka słów o tym, w jakich warunkach dzisiaj spałem. Tak jak wczoraj wspominałem, 2 koce, na tym mata samopompująca, na ten zwykły materac bez żadnego dodatkowego okrycia, prowizoryczna moskitira przed robalami i to wszystko. Noc była o wiele bardziej komfortowa niż przypuszczałem. I taka rada na przyszłość. Śpiwory Deutera, jeżeli faktycznie mają napisane, że są do 9 stopni, to są do 9 stopni. Dzisiaj w nocy było około 12. Musiałem się porozbierać do praktycznie samych batek, bo było tak ciepło. Jestem już po śniadaniu. Obóz spakowany. Aktualnie znajduję się na początku szlaku na Morskie Oko. Niestety pogoda nie rozpieszcza, bo aktualnie zaczęła się mega ulewa. Więc będę się musiał ubrać. Zobaczymy, jak bardzo zmoknę. Ciekawa rzecz stała się dzisiaj w nocy. Koło godziny może w 10:30 było miejsce, gdzie spędzałem noc. Przyjechała grupka, nie wiem, górali, mówiących po słowacku. Okazało się, że to jest grupka weselna i że mają jakiś układ taneczny do przećwiczenia i że najlepszym miejscem do ćwiczenia ich układu jest właśnie to miejsce, w którym spałem. Więc musiałem się zawinąć na krótką chwilę, przesunąć moje spanie na bok i poczekać, aż skończą. I co ciekawe, zawinąłem sobie to spanie. Byli mi bardzo wdzięczni. Zaproponowali wódeczkę. No i tak od słowa do słowa, dużo nie trzeba było, żeby dzisiaj nie chciało mi się iść. Mamy godzinę 7 rano. Ludzie na szlaku od cholery i ciut, a ja sobie idę powoli do przodu na lekkim kacu. Sami zobaczcie. Powoli zaczyna się wyłaniać to, po co tak naprawdę tutaj przyjechałem. Sami zobaczcie. Już prawie dotarłem do pierwszego pit stopu. Pogoda jak na razie sprzyja. Może coś z tego dnia jeszcze dzisiaj będzie. Zobaczymy, czy uda mi się dotrzeć na sam szczyt. Wszystko się okaże na czarnym stawie. Morskie Oko. W końcu udało mi się dotrzeć. Tam na górę do Czarnego. No pięknie. I dotarłem do drugiego punktu. Czarny staw pod rysami. Tutaj krzyż. Charakterystyczny punkt tego rejonu. A tam staw. Idziemy zobaczyć.
Jest i on. A całe morskie oko już ładnie widać. I czarny staw, i morskie oko. Ściana pionowo w dół. Pionowe koło nas. Bajeczny widok. A my no tam do góry. Znowu wyżej. Tym razem widać ponownie morskie oko. Obeszliśmy całą tą górę. A na szczyt jeszcze ciut. O, no mogę ci zrobić fotę w momencie. Baby. Będę udawać, że już spadam. Nie, normalnie stań. Boże, jak tu pięknie. No ty leżysz, siedzisz na tym łańcuchu? Ma być walka. I tam na sam szczyt. Ale już jest bardzo bliziutko. To jest kwestia pół godziny. Znaczy, Jesteśmy że jednak byłem blisko, bo na szczyt. jeszcze byłem. Nauczone, tak naprawdę. Dlatego nie wiem, A tu przepaść. Kurczę, ale powiem wam, pogoda dalej nie rozpieszcza. wszyscy przeżyli, Ania. Ania jeszcze nie przeżyła, ale przeżyje. Liczymy na to, że jednak przeżyje. Udzielcie jej wsparcia psychicznego. Andziu, super, patrz pod nogi, masz takie dobre stopnie. Trzymaj się w 3 miejscach. Dasz radę, Aniu, ja też się boję, ale idę dalej. Nie.